Witaj, zapraszam do obejrzenia pierwszej części filmu z budowy wiaty na 2 samochody. Wiata o wymiarach zewnętrznych 6 na 5,5 metra jest jednocześnie konstrukcją pod panele fotowoltaiczne, które stanowią jej dach. Zamontowane jest 18 paneli o łącznej mocy 6 kWp. Wiatę wybuduję na miejscu parkingowym przed domem. Pracę rozpocząłem od odmierzenia miejsc, w których zakotwione zostaną słupy nośne. Zdecydowałem się na budowę wiaty na 8 słupach, po 3 na bokach i 2 z tyłu, bez słupów podporowych na środku, aby nie utrudniały i nie ograniczały wjazdu. Dzięki 3 słupom na bokach ułatwione będzie również wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Odmierzam rozmieszczenie słupów według wcześniej przyjętych wymiarów. Na szerokość rozstaw słupów po zewnętrznej 6 metrów, na głębokość 5 metrów. W związku z tym, że wiata powstaje na miejscu parkingowych, z którego korzystałem do tej pory, muszę rozebrać kostkę w miejscu zakotwienia słupów. Używam do tego płaskich śrubokrętów. Usuwam piasek ze szczelin pomiędzy kostkami. Ostrożnie podważam kostkę na bokach, uważając, żeby jej nie wyszczerbić. Kostkę staram się układać w miejscach, gdzie ją wyciągam, żeby później nie szukać i nie tracić czasu na dobieranie odpowiedniej wielkości kostek. Następnie skuwam podsypkę betonową, na której leżała kostka. I wybieram gruz. Chętnych do pracy nie brakuje, dlatego robota idzie szybciej. Dzieciaki mają zajęcie, a ja mogę zająć się demontażem kostki w odmierzonych miejscach i przygotowaniem wykopów pod kolejne słupy. Tutaj nie, bo tutaj więcej nie. Jak idzie? Tak. Wiata przykręcona będzie do kotew metalowych ocynkowanych H140. Kotwy ustawiłem według przyjętych wymiarów i zalałem betonem. Najpierw skrajne 4, a po wyschnięciu betonów według sznurka pozostałe 4 pomiędzy tymi skrajnymi. Gdy beton stwardniał na dobre, zabrałem się za ułożenie kostki dookoła kotew. Dzięki ułożeniu kostek po demontażu tak jak leżały wcześniej, szybko można je uzupełnić. Tam, gdzie nie wchodzi cała kostka, trzeba ją dociąć. Kotwy starałem się osadzać tak, aby poprzeczka, na której stanie słup, była ponad poziomem kostki. Zapobiegnie to namakaniu słupa od dołu przy opadach deszczu. Miejsca pod kotwą, gdzie nie weszła kostka, uzupełniłem betonem, żeby nie zbierała się tam woda. Po postawieniu słupów nie będzie tego widać. W międzyczasie dojechało drewno na konstrukcję wiaty. W ostatnim odcinku zrobię zestawienie materiałów, jakie użyłem do budowy. Podsumuję też koszty budowy z podziałem na wiatę i na fotowoltaikę. Z racji tego, że z parkingu korzystam na co dzień, do kotew, które osadzone są na środku parkingu, przykręciłem deski, żeby nie zahaczyć o nie podczas parkowania. Tam, gdzie było więcej miejsca pod poprzeczką, starałem się dociąć kostkę. Wtedy nie trzeba uzupełniać betonem. Drewno na budowę wiaty to zwykłe drewno konstrukcyjne, jak na więźbę dachową. Wybrałem surowe drewno, impregnowane, niestrugane, które będę musiał oszlifować. Dzięki takiemu wyborowi zaoszczędziłem kilka tysięcy na konstrukcji. Niestety jest tym trochę więcej roboty. Zabieram się za szlifowanie. Użyję do tego szlifierki taśmowej Parkside z Lidla. Może w jednym z kolejnych filmów zrobię test tego urządzenia.
Wiata będzie malowana impregnatem. Nie ma potrzeby, żeby szlifować powierzchnię do uzyskania idealnej powierzchni. Zależy mi na zeszlifowaniu szorstkiej części. Do szlifowania używam papieru o gradacji 80. Jak widać, nie ma z tym aż tyle pracy, a różnica jest doskonale widoczna. Na drewnie została jeszcze część impregnatu. Tak przygotowana powierzchnia nadaje się już do malowania. Słupy oszlifowane i pomalowane. Zabieram się teraz za odmierzenie wysokości wiaty oraz ustalenie spadu. Wiata będzie miała spad do przodu. Wynika to z kierunku południowego, w którym zamontowane muszą być panele fotowoltaiczne. Do kotew przykręciłem deski, żeby zwizualizować sobie wysokość i spad wiaty. Nie mam ustalonego konkretnego kąta spadu dachu. Odmierzyłem, na jaką długość uciąć słupy. Do pionowych desek ściskami przyczepiłem w poprzek kawałki desek. Odmierzyłem równą wysokość od góry na przedniej i na tylnej desce. Sznurkiem ustaliłem odpowiedni kąt na desce. Wykorzystuję go do ustawienia kąta na miarce kątowej, który przeniosę na słupy, a następnie odpowiednio dotnę. Pierwszy słup już stoi, góra docięta pod odpowiednim kątem. Ustawiłem w pionie, przymocowałem do rusztowania, teraz czas na kolejny słup. Po ułożeniu kostki stwierdziłem, że kotwy osadzone są zbyt nisko. Część z nich jest na równi z kostką. Żeby chronić słup przed działaniem wody od dołu, postawię je na gumowym podkładkach. Kupiłem gumę o grubości 1 cm i szerokości 6 cm, akurat na szerokość kotwy. Dociąłem na długość 14 cm i po 2 sztuki ułożę pod każdy słup. Teraz ustawię w pionie tylny słup, przymocuję do rusztowania i będę mógł zająć się środkowym. Skrajne słupy stoją. Wziąłem sznurek, przywiązałem, naciągnąłem i mogę sprawdzić, czy góra docięta jest pod odpowiednim, wcześniej zaznaczonym kątem. Wszystko się zgadza. Dalej ustawiłem środkowy słup, zaznaczyłem kąt według sznurka, dociąłem na odpowiednią długość jak wcześniejsze dwa. Ułożyłem słupy na ziemi. Wcześniej zabezpieczyłem impregnatem docięte końce. Sprawdzam poziomnicą, czy są odpowiednio docięte, czy górna krawędź stanowi płaszczyznę. Będzie na niej leżała poprzeczna belka. Po zmroku poziomnicą laserową odmierzyłem sobie poziom lewych kotew w stosunku do kotew po prawej stronie. Podjazd ma spad do przodu i w lewą stronę, dlatego słupy po lewej stronie będą dłuższe o różnicę poziomu. Zapisałem na kartce różnicę wysokości pierwszego rzędu, drugiego i trzeciego. Zaznaczone wysokości są od poziomu wiązki lasera. Nas interesuje różnica pomiędzy tymi wysokościami, czyli wartości podkreślone odpowiednio 17 cm w pierwszym rzędzie, 16,4 w drugim i 14,7 cm w trzecim rzędzie.
Teraz na te słupy ułożę słupy przeznaczone na lewą stronę. Wysunę na wcześniej ustalone różnice i będę mógł zaznaczyć linię cięcia góry słupów pod odpowiednim kątem. Wcześniej pomalowane słupy przeznaczone na lewą stronę położyłem z odpowiednim przesunięciem względem słupów z prawej strony wiaty. Sprawdzam dla pewności ułożenie dolnych słupów, od których będę odrysowywał kąt cięcia, czy nic się nie przestawiło. Teraz jeszcze raz mierzę przesunięcie słupów, które pójdą na lewą stronę. Muszą być dłuższe o różnicę wynikającą z różnicy poziomów lewej i prawej strony. Tylny rząd 14,7 cm. Środkowy 16,4 cm. Drobna korekta, żeby wszystko się zgadzało. I przedni rząd 17 cm. Wszystko się zgadza. Teraz pozostaje odrysować linię cięcia góry słupów pod odpowiednim kątem. Słupy docięte. Kąt się zgadza. Płaszczyzna również. Można malować. Ułożyłem docięte słupy równolegle względem siebie. Na ściętą pod kątem część położyłem belkę, która będzie leżała na górze słupów. Belka dobrze dolega do płaszczyzny. Mogę teraz odmierzyć kąty do cięcia zastrzałów. Belki na zastrzały położę na górę, ustawię odległości i odrysuję kąty. Dzięki temu będę miał gotowe docięte zastrzały i po postawieniu słupów będę mógł je skręcić. Nie będę musiał też odmierzać wszystkiego na wysokości. Zastrzały, jak i wszystkie inne cięcia docinałem piłą ręczną. Dzięki temu cięcie jest bardziej precyzyjne. Nie posiadam niestety tak dużej piły ukosowej, w którą weszłyby belki o rozmiarze 14 cm. Czas na słupy po lewej stronie. Jak widać, zastrzały gotowe, pomalowane. Ustawiłem rusztowania, do których przyczepię słupy. Dociąłem podkładki gumowe. Biorę się za stawianie i poziomowanie słupów. Słupy stoją tymczasowo przymocowane do rusztowania. Jak widać, góra wyszła idealnie w linii. Przykręciłem słupy na razie po jednej śrubie z każdej strony, jeżeli potrzebna byłaby jakaś korekta. Jedna i druga strona gotowa. Pomalowałem też belki poprzeczne, które ułożę na słupach. Te belki są nieco wyższe i mają rozmiar 14 na 16 cm i długość 5,5 metra. Prawa strona również wyszła idealnie w linii. Biorę się za dalszy montaż. Wiata nabiera kształtów. Ułożyłem belki poprzeczne, sprawdziłem ustawienie słupów,
Przykręciłem belki do słupów oraz zablokowałem całą konstrukcję wcześniej przygotowanymi zastrzałami. Położyłem też wstępnie krokwie, żeby chwycić lewą i prawą stronę. Zastrzały po lewej stronie wiaty są z węższych belek o wymiarach 14 na 8 cm. Wynika to z tego, że po lewej stronie i z tyłu będzie ściana, która musi się zmieścić w szerokość słupów, ale o tym w późniejszym czasie. Zastrzały przykręciłem na razie na 2 śruby, żeby chwycić i ustabilizować konstrukcję. Druga strona tak samo, z tym, że zastrzały są w szerokości słupa, czyli 14 na 14 cm. Kąty się zgadzają, zastrzały ładnie przylegają do belek. Pod wkręty w zastrzałach i belkach poprzecznych nawierciłem otwory wiertłem 6 mm oraz frezem 25, żeby schował się łeb śruby. Belki poprzeczne przykręciłem od razu po 2 śruby po przekątnej. Zapobiegnie to ewentualnemu skręcaniu się słupów. W nawiercone frezem otwory wbijam zaślepki wykonane z wałka sosnowego. Odcinam nadmiar na równo z belką. Wałek jest nieco większej średnicy, żeby dopasować go do otworów. Żeby wchodził na ciasno, szlifuję go na szlifierce taśmowej, co pokażę za chwilę. Dokręcam śruby, wbijam wałek, odcinam nadmiar, szlifuję, maluję i gotowe. Do zaślepienia otworów polecam wałek sosnowy. Jest na tyle miękki, że bez problemu i szybko można go oszlifować do potrzebnej średnicy. Wałek musi ciasno wejść w otwór tak, żeby wbić go młotkiem, jednak niezbyt ciasno, żeby przy wbijaniu nie pękło drewno. Przy wbijaniu zaślepek staram się je ustawić zgodnie z kierunkiem słojów belek, w które wbijam. Dzięki temu zaślepki nie będą tak rzucały się w oczy. W międzyczasie dokręciłem po 2 śruby we wszystkie zastrzały. Jedna śruba wkręcona jest prostopadle do zastrzału, druga prostopadle do słupa. Po wbiciu i obcięciu nadmiaru zaślepki szlifuję całość na równo z belką i maluję. Po wyschnięciu trzeba się przyjrzeć, w którym miejscu są śruby. Jest to może czasochłonne, ale wygląda zdecydowanie lepiej niż widoczny łeb śruby. Pomalowałem pierwszą tylną krokiew na gotowo. Będzie ona widoczna z tyłu, dlatego żeby stała pionowo, zeszlifowałem belkę poprzeczną. Ustawiłem też jeden z tylnych słupów. Jego długość odmierzyłem, stawiając słup na kotwie i odrysowując wysokość od krokwi. Wyciąłem miejsce na krokiew, zabezpieczyłem impregnatem i słup skręciłem z krokwią. Drugi słup również odmierzyłem na wysokość, zaznaczyłem wycięcie i dociąłem piłą ręczną.
Wycięcie zaimpregnowałem trzykrotnie. Tak samo zrobiłem z dołem słupów. Mogę go wstawić na przygotowanej kotwie i skręcić z krokwią. Oszlifowałem i zaimpregnowałem pozostałe krokwie. Zastosowałem krokwie o wymiarach 18 na 8 cm. Na długość wiaty będzie łącznie 8 krokwi, co około 80 cm. Pokażę Wam jeszcze wkręty, jakie zastosowałem do budowy. Są to wkręty do drewna z łbem talerzykowym i stożkowym. Te stożkowe wykorzystam później do montażu ścian. Wszystkie wkręty mają gniazdo Torx. Do przykręcania krokwi wykorzystuję kątowniki ciesielskie i przykręcam wkrętami do łączników. Słupy skręcone są z kotwami, wkrętami z łbem sześciokątnym z podkładką. Kupiłem końcówki dobrej jakości, bo od tego zależy, jak idzie robota. Żeby wkręcić tak długie wkręty o średnicy 8 mm potrzebna jest też odpowiedniej mocy wkrętarka. Ja wybrałem sprzęt Parkside z dużym akumulatorem i napięciem 20V. Jeden akumulator ma pojemność 4000 mAh, który zapewnia wystarczającą ilość prądu. Drugi, mniejszy, zastępczy akumulator 2000 mAh, ale też bez problemu radzi sobie z tymi wkrętami. Cały zestaw mieści się w walizce od wkrętarki. Co ważne, ma 3 lata gwarancji. To tyle w tej części. Film i tak zrobił się długi. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnej części, zostaw łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Przedstawiam jeszcze listę materiału wykorzystanego do tego etapu budowy i zapraszam do kolejnej części.